Witam na kanale Telka24. Jeśli szukasz do swojego iPada rysika w rozsądnej cenie, to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego filmiku. Dzisiaj zaprezentuję rysik firmy BestSUS Smooth Rating 3. Jak tu możemy wyczytać, ten rysik działa do 17 godzin. Za chwilkę zobaczymy zawartość opakowania oraz czy bez problemu się paruje z naszym iPadem. Dobrze, zobaczymy zawartość opakowania. Mamy instrukcję obsługi. Widzimy, że tu mamy dość sporo tych języków oraz sam rysik. Tu jest taka, zdejmiemy to na razie, nie będzie nam potrzebne. Jak widzimy, jest oczywiście koloru białego. Dobrze mi się go trzyma w ręku. Troszeczkę waży. Tu mamy zaślepkę do ładowania przez USB. Przycisk do uruchomienia rysika. Widzimy, że jest w tej chwili, zapaliły się diody na niebiesko. Jak tak miga, to próbuje się sparować. Tu mamy końcówkę wymienną, czyli możemy tę końcówkę bez problemu wymieniać. Tu widzimy, że jest w zapasie jedna końcówka oraz przewód do ładowania naszego rysika. Ten rysik też ma magnetycznie, możemy go przykleić do naszego iPada. Za chwilkę zobaczymy, jak to wygląda. Jak ściągniemy aplikację BestSUS na naszego iPada, to możemy ten przycisk przypisać do jakiejś funkcji. Wtedy mamy tak szybkie wybieranie podczas korzystania z rysika. Na przykład chcemy szybko się przełączyć do rysowania czy tam pisania, to po prostu wystarczy przycisnąć przycisk, nie musimy szukać go na naszym iPadzie. Dobra, to parujemy go z naszym iPadem, zobaczymy, czy bez problemu się sparuje oraz jak działa, czy będzie ładnie pisał, po prostu nie będzie przerwał podczas pisania. I jak widzimy, mam już uruchomionego iPada. Tutaj na górze przyczepiłem na magnes ten rysik, jak widzicie, że on się dobrze trzyma, nie spadnie na pewno. Możemy go skonfigurować przez aplikację BestSUS lub bezpośrednio przez ustawienia Bluetooth, ale po prostu nie wiem, czy jak po prostu tego dodamy, to widzimy, że już nawet trwa go, czy wtedy po prostu będzie działał ten przycisk skrótowy, dlatego skorzystamy z aplikacji BestSUS. Tutaj dodaj urządzenie, wykryło nam nasz rysik, dodaj, połącz przez Bluetooth, dodano urządzenie. Dobra, to bierzemy rysik, zobaczymy, jak on działa. Widzę, że od razu jakiś jest przypisany do niego przycisk skrótów. Wejdziemy sobie w ustawienia rysika, mamy tutaj regulacja wrażliwości końcówki. Możemy sobie go po prostu tutaj ustawić, jak ma być bardzo ta końcówka wrażliwa. Zobaczymy, jak to ogólnie pisze. Widzimy, że bez problemu możemy tym rysikiem pisać. Możemy ustawić, jak mówiłem wcześniej, indywidualnie, jak ma być wrażliwy. Druga zakładka to jest konfiguracja tego przycisku. Możemy ustawić go jako Home. Wyłączenie, mamy tutaj dość sporo funkcji, jeśli chodzi o konfigurację tego przycisku. Ustawimy ostatnio używane aplikacje. Jak tu widzicie, pojawiają się nam ostatnio używane aplikacje. Przycisk Home to będzie, wiadomo, wracało nam do strony domowej. To zmienimy na ostatnio używane aplikacje. Mamy tu jakieś do rysowania. Możemy sobie po prostu coś porysować lub napisać, a tu nie, to jest to. Widzicie, możemy coś napisać, jakieś dość cienkie, o. Widzimy, że dość ładnie piszemy lub możemy rysować, cofniemy sobie, narysujemy sobie jakiś domeczek z kominem. Jak małe dziecko rysuje, prawda? Jak widzicie, ten rysik bez problemu działa. Możemy też oczywiście robić notatki. Tutaj wcześniej sprawdzałem, czy w ogóle ten rysik działa i sobie mazałem, jak widzicie, nie usunąłem tego. Ja go wcześniej skonfigurowałem się przez Bluetooth, a nie przez aplikację i właśnie też dlatego wiem, że nie trzeba do końca tej aplikacji ściągać, żeby ten rysik działał. Możemy po prostu przez Bluetootha go skonfigurować. Według mnie rysik jest warty swoich pieniędzy, kosztuje około 100 zł. W promocji możemy go, wiadomo, też znaleźć na tańszych. Ja tam zobaczę na Ceneo, w jakich jest ogólnie w tej chwili cenach. Dodam link pod filmikiem.
Według mnie jest warty taki zamiennik oryginalnego Rishika, bo oryginalny kosztuje sporo więcej. Mamy tutaj ładowanie, jak mówiłem wcześniej, przez USB typu C. Nie mamy tutaj ładowania zbliżeniowego, to jest po prostu taka niewielka wada tego Rishika, ale spokojnie on wytrzymuje do 17 godzin, jeśli chodzi o jedno naładowanie. Dlatego według mnie taki Rishik możemy kupić, jak widzicie, bez problemu się z naszym iPadem konfiguruje. Napiszcie w komentarzu, co ogólnie sądzicie o takich Rishikach. Czy wolicie w ogóle tablety na jabłku, czy systemem Android. Jeśli możecie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. Miłego dnia życzę. Trzymajcie się.